Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Michał Tejza, jestem inwestorem i deweloperem. W dzisiejszym odcinku kontynuacja serii z brokerem. Poruszymy temat refinansowania, a tym bardziej chciałbym dla Was przygotować taki odcinek masterclass refinansowania, gdzie opowiemy krok po kroku, jak przejść przez taki proces, tutaj wykorzystując wiedzy Pawła ze strony brokerskiej. Poruszymy różne ciekawostki i rzeczy, które mogą być fundamentalne w skalowaniu biznesu. Uważam, że takie refinansowanie jest to kluczowe rozwiązanie do rośnięcia, więc zależy nam, żeby dać Wam jak najwięcej wartości, żebyście mogli używać to w swoim biznesie i rosnąć również. Także jakbyś mógł się, Pawle, przedstawić, powiedzieć kilka słów o sobie. Dzięki, Michale. Cześć kochani, witam Was serdecznie. Nazywam się Paweł Krzek, jestem brokerem kredytowym oraz inwestorem na rynku nieruchomości w UK. Pomagam przy zakupie domów rezydenckich, buy-to-letów, HMO oraz przy refinansowaniu, tak aby wyciągnąć kapitał na przykład na kolejną inwestycję. Także zapraszam serdecznie do oglądania tego odcinka. Tutaj głównie mi się wydaje, że to refinansowanie najbardziej działa w strategii BRRRR, że tutaj wiadomo, wszystkie refinansowania trzeba robić, ale te akurat w tym modelu, w tej strategii działają najlepiej, bo są z tego największe efekty. Kiedy kupi się tanio, doda się wartość i wynajmie się, no to są takie główne czynniki, które później znacząco zwiększają wartość nieruchomości. No i na tym chciałbym się też skupić. Jakbyś mógł powiedzieć od samego początku, jak wygląda taki proces refinansowania z Twojej strony? Tak, ja tylko jeszcze tutaj dodam, że tak jak Michale wspominałeś, że ten BRR działa tutaj najlepiej właśnie z tego względu, że dodanie wartości jest... Remont jest najlepszym sposobem na dodanie wartości, chociażby z tego względu, że jeżeli chodzi o refinansowanie, o to, żeby wyciągnąć ten kapitał po tym zakupie i po dokonaniu remontu, musimy wykazać dla banku w większości wypadków, że to dodanie wartości miało miejsce, czyli bank będzie wymagał na przykład zdjęcia przed i po remoncie, będzie wymagał, żebyśmy podesłali kopię invoice'ów, które zapłaciliśmy na przykład budowlańcom, tudzież za materiały, jeżeli to są w większych kwotach, powyżej 300 funtów, tak żeby móc oszacować, ile wydaliśmy na ten remont i my też to musimy potwierdzić, więc tutaj trzeba mieć, że tak powiem, te dowody wykazujące, że remont miał miejsce, faktycznie dodaliśmy tej wartości. Dla zdecydowanej większości banków jest to wymagane, żeby to wykazać, tak, więc jest nam to potrzebne do refinansowania. Są też pojedyncze banki, które nie mają takich wymogów i pozwalają refinansować na przykład przed 6. miesiącem zakupu, o tym też opowiem troszeczkę więcej za chwilę, natomiast zazwyczaj refinansujemy po 6 miesiącach od dokonania zakupu nieruchomości i wtedy między tymi 6 miesiącami, a typowo 2 latami od zakupu właśnie banki pytają zazwyczaj o te dowody, dlatego ten BRR działa tutaj najlepiej, bo jest jak wykazać to, że dodaliśmy wartości do tej nieruchomości. Typowo po upływie 2 lat od zakupu, czyli typowo jeżeli braliśmy na przykład fixa na 2 lata i on się potem skończył i przechodzimy do innego banku, wtedy niekoniecznie te banki mogą pytać już o jakikolwiek dowód tego, że ten remont był wykonany, stąd też jest łatwiej uzyskać refinansowanie, natomiast w przeciągu tych pierwszych 2 lat zazwyczaj trzeba mieć po prostu jak wykazać, że ten remont miał miejsce i po prostu z tego względu trzeba się też przygotować dla banku. Jeżeli chodzi o sam proces refinansowania, no to tutaj musimy mieć na samym początku jakąś końcową wartość tego projektu, którą sobie założyliśmy, ponieważ to my jako klient podajemy do banku tą końcową wartość, którą my chcemy, że według nas jest ta nieruchomość warta, według której będzie całe refinansowanie dokonywane tak naprawdę, czyli typowo 75, czasami do 80% wartości nieruchomości będzie ten kredyt aplikowany, natomiast no tutaj najpierw musimy ustalić, ile ten projekt jest warty na sam koniec. Na przykład tutaj często do tego jest używane tak zwane comparables, czyli trzeba po prostu ustalić, ile
za ile nieruchomości na danej ulicy się sprzedają i najlepiej, jeżeli to by były nieruchomości tego samego typu, czyli mają podobną liczbę pokoi, jest to ten sam typ budowy domu, bo są różne, niektóre na przykład domy mają bay window z przodu, prawda, i to już nie jest jakby teres, tylko jest ekstra rozbudowany, ma troszeczkę większą powierzchnię ten dom, pomimo tego, że tutaj banki nie przeliczają co do metra, jeżeli chodzi o rozmiar powierzchni nieruchomości, nie ma to wpływu większego na wartość wyceny, tak typ budowy domu zazwyczaj ma i widać, czy to jest jakby najtańszy dom typu teres, czy to jest semi, czy to jest detached, tutaj bungalow zazwyczaj są najdroższe, jeżeli chodzi o wyceny, biorąc pod uwagę statystyki, także typ budowy domu na pewno ma znaczenie, więc trzeba po prostu ustalić, żeby to było jak najbardziej tak zwane like for like, to co my chcemy porównać, tak, czyli ta nieruchomość, którą my mamy. Jeżeli mamy te 3 comparables, no to wtedy teoretycznie rzeczoznawca powinien na podstawie tych innych sprzedanych nieruchomości w najbliższym okresie czasu porównywać tą naszą i na tej podstawie ustalać jakąś średnią wartość nieruchomości. Czasami na raporcie z wyceny rzeczoznawcy udostępniają te comparables, które oni wzięli pod uwagę. Teoretycznie, jeżeli mamy zaniżoną wycenę, to można się od tego odwoływać, natomiast w większości wypadków jest to niestety nieskuteczne i zazwyczaj prościej jest wtedy przejść po prostu do innego banku, żeby uzyskać wycenę gdzie indziej. Bank czasami nawet jeżeli ma tego samego rzeczoznawcę, jest w stanie dać inną wycenę w porównaniu do innego banku, który miał też tego samego rzeczoznawcę, więc tutaj zawsze zmiana banku ma wpływ na to. Czasami robimy nawet po kilka wycen, jeżeli inwestor nie jest zadowolony. Ostatnio robiliśmy 4 wyceny na jedno refinansowanie i w 2 bankach były takie same wyceny po 130 tysięcy, a w kolejnych 2 były takie same po 140. No ale jakby tutaj były 4 aplikacje do 4 różnych banków złożone, żeby taki efekt uzyskać, więc to już jakby było wystarczającym potwierdzeniem, ile ten dom obecnie jest wyceniany przez banków, więc czasami trzeba nawet kilka wycen zrobić, żeby się dowiedzieć, ile można dostać. Czasami też jest spory rozrzut między wycenami. Ostatnio miałem na refinansowanie na Singuleta, gdzie bodajże był wyceniony właśnie dom w jednym banku na 120, czyli grubo poniżej tego, co chciał klient. Klient chciał wycenę na bodajże 200 tysięcy, więc wycena wyszła na 120, więc bardzo, bardzo no niedobrze. Tutaj poszliśmy do drugiego banku i drugi bank wycenił na 187. Czyli była, no, jak dla mnie chyba do tej pory znaczna różnica, tak, między jednym a drugim bankiem, stąd też zawsze warto spróbować i tutaj ciężko czasami jest ustalić, który bank chętniej pożyczy, bo to jest kilka rzeczy, które ma na to wpływ tak naprawdę, może to być lokalizacja nieruchomości, może to być polityka banku w danym momencie, czy bank po prostu potrzebuje więcej pożyczyć, żeby zarobić lub nie chce, czy też na przykład za dużo kredytów już udzielił w danej lokalizacji nieruchomości i nie chce więcej pożyczać, jakby są różne rzeczy, które mają na to wpływ, czasami też standard nieruchomości, różne rzeczy mają na to wpływ tak naprawdę, więc czasami po prostu warto sprawdzić w kilku bankach, żeby się dowiedzieć na pewno, czy na daną chwilę możemy uzyskać taką wycenę lub nie. Jeżeli wycena nie jest satysfakcjonująca, no to wtedy lepiej zafiksować się na krótszy okres i na przykład wrócić do tematu za 2 lata, jeżeli będzie na przykład inny klimat na rynku. Teraz na chwilę obecną jest dużo down valuation niestety. Ja właśnie ogólnie chciałem stopniowo zadawać Ci pytania, bo się dość rozpędziłeś i odpowiadasz mi na pytania, które już mam do Ciebie przygotowane, więc zaraz do tego dojdziemy. Jeszcze chciałem wrócić do tego, co wcześniej powiedziałeś, konkretnie tego valuation pack, żeby podsumować, dać wartość, co tam musi być dokładnie przygotowanie dla tego rzeczoznawcy, bo wiemy, że szczegółowy harmonogram prac, zdjęcia przed i po, koszta, oszacowanie paragony, dowody, faktury w jak najlepszej i w jak największej ilości możliwej, no i wydrukowane, przedstawione do ręki, bo nie ma obowiązku oczywiście rzeczoznawca tego zabrać, ale większość bierze, bo to też dla niego jest ułatwienie pracy, jeśli ktoś już to zrobił za niego i on może to wziąć pod uwagę i zaoszczędzić czasu. Ale też właśnie mam do Ciebie pytanie odnośnie tego down value właśnie, żebyśmy mogli o tym trochę bardziej porozmawiać, bo myślę, że jest to bardzo częsty, że tak powiem, zmora inwestorów i żeby też przygotować ludzi, że takie rzeczy się zdarzają i żeby się nie przejmować właśnie, żeby szukać rozwiązań. Jakie masz 3 złote rady,
jak przygotować się do takiej właśnie Mhm. wizyty i jak zmaksymalizować szanse na uzyskanie wyceny, na której nam zależy. Więc super pytanie. Fajnie też, że patrzysz na to z tej strony właśnie tutaj z perspektywy inwestora. Jakby jest to, no może to być problemem dla kogoś typowo, jeżeli dostaje te kilkadziesiąt tysięcy mniej przy wycenie, wiadomo, nie jest to miłe, natomiast no tak jak na pewno wspominałeś, ten investment pack czy valuation pack, tak, który przekazujesz, na pewno może pomóc. To też nie jest tak, że każdy rzeczoznawca będzie chciał, bo też są różne osoby, na które trafiamy, ale na pewno lepiej zwiększyć swoje szanse i być przygotowanym i starać się pomóc w swojej sytuacji, więc na pewno przygotowanie takiego valuation packu mogłoby pomóc, myślę. Natomiast wiadomo, no samo doprowadzenie nieruchomości do jakiegoś standardu, to żeby dom był schludny, jakby no tutaj ma wpływ, wydaje mi się, też na tą wycenę, no natomiast no głównie remont, myślę, tak, no wszystko to, co robimy przed tą wyceną z tą nieruchomością ma wpływ na to, jaka ta wycena będzie, więc tutaj też wiem, że też często działasz, głównie koncentrujesz się w taki sposób, żeby na początku już w momencie zakupu mieć dobrze wynegocjowaną cenę. Myślę, że to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, bo jeżeli przepłacimy za nieruchomość, to potem jaki remont byśmy nie zrobili, to już nam nie pomoże, bo ta cena sufit i tak nas Zależy blokuje. lokalizacja, jakby każda lokalizacja jest inna, czasami masz pewniaka, jak unegocjujesz cenę, a to, że jeszcze coś dodatkowo jesteś w stanie wyrzucić, to okej, ale też słyszałem w sytuacjach takich, że ktoś przepłacił dużo cenę zakupu, bo wiedział, że może dodać dużo wartości remontem czy jakąś pracą i podwoić wartość na przykład, więc to, że zapłacił 10 czy 20% więcej za nieruchomość, to i tak jest możliwość zarobienia, bo podwoi wartość nieruchomości pracami. Myślę, że zależy od rynku na pewno, tak. Jeżeli rynek jest tak gorący, tak jak mówisz, to zdecydowanie tak. No, zależy właśnie. U nas na północy da się raczej ceny negocjować w dół, a natomiast wiem, że są takie lokalizacje, tak jak na przykład w Manchesterze, który jest dosyć mnie niedaleko, że tam raczej biją się ludzie w górę, jeżeli chodzi o cenę, i tak na tym zarabiają i tak wychodzą do przodu, więc to na pewno zależy od rynku. W normalnych okolicznościach myślę, że jednak zazwyczaj negocjuje się w dół, takie mam wyobrażenie, więc raczej w ten sposób na to patrzę, ale wiadomo, no to też zależy. Przy dodawaniu wartości, tak jak mówisz, też no, przy takim zwykłym BRR najprostszym sposobem jest ten remont, prawda? No tutaj są różne bardziej zaawansowane strategie, gdzie ludzie pewnie tą wartość szukają, żeby dodać, czy to przy HMO, czy nie wiem, podzielenie tytułów, jakieś tam inne tego typu strategie, więc to też pewnie zależy, co ty z tym dealem zrobisz, żeby tę wartość dodać, nie? Więc sama cena zakupu może tu nie być krytycznym czynnikiem, który ma wpływ aż tak znaczący, no ale zazwyczaj na pewno pomaga, także to zależy też pewnie od rynku, więc ja tak na to patrzę. Natomiast no, co można zrobić jeszcze, żeby się przygotować pod tą wycenę? No wiesz, no to na pewno cały ten proces po drodze, prawda, czyli na pewno, żeby nie przepłacać za remonty, też dużo osób, no myślę, że na samym początku, jeżeli to jest typowo pierwsza inwestycja, ma takie wymagania, że chce, żeby ten dom był jak dla siebie, prawda, żeby był super wyremontowany. Emocjami to jest inwestowane. Tak, myślę, że ludzie bardzo mocno się koncentrują na tym, żeby ten dom wyglądał super, natomiast mniej patrzą tutaj na te koszta i na to, żeby liczby się spinały i tym bardziej, że do wyceny, tym bardziej na buy to leta nie jest to aż tak konieczne, jeżeli chodzi o to, jakie te standardy te nieruchomości mają. Wiadomo, że musi to być dalej schludne, dobrze wyglądać i też... Dobrze wysprzątane przede wszystkim przed wyceną, wziąć firmę profesjonalną, która dobrze wysprząta, przynajmniej z mojego doświadczenia już miałem takie sytuacje, że nie była bardzo dobrze wysprzątana, a była bardzo dobrze wysprzątana i wycena była znacznie lepsza. Tak samo mam porównanie z tego valuation pack. Raz nie zdążyłem na wycenę i była tylko osoba, która otworzyła drzwi i tego valuation pack nie dałem i taka wycena była 90 000 mniejsza niż jak ten inwestor pack byłem, dałem wręczyłem osobiście i pokazałem, też opowiedziałem w skrócie, jakie prace były wykonane i wystarczyło inny rzeczoznawca, mały detal i 90 000 wycena większa, więc uważam, że warto odrobić pracę domową, poświęcić kilka godzin, żeby zebrać te informacje i przedstawić je w dobry sposób. Myślę, że na pewno warto zawsze zwiększyć swoje szanse, także wszystko po trochu ma wpływ, także im więcej takich, im większą mamy świadomość po prostu, tym większa szansa, że że odniesiemy sukces w tym, co sobie zamierzamy, tak, czyli na pewno warto, po to też rozmawiamy, żeby po prostu
poszerzać trochę też świadomość, mam takie wrażenie, ale no na pewno nie zaszkodzi, tak uważam, nie? Aczkolwiek miałem taką jedną sytuację, powiem też w zeszłym tygodniu, że nie było właściciela domu na wycenie, a rzeczoznawca wycenił, pierwszy raz mi się tak zdarzyło, wycenił o 30 000 funtów więcej nieruchomość w momencie zakupu niż wynosiła cena zakupu. To się bardzo rzadko zdarza. Bardzo rzadko się zdarza, żeby bank wyceniał w momencie zakupu bynajmniej więcej nieruchomości niż ktoś chce za nią zapłacić. Też było od razu pytanie, dlaczego jest to kupione w tak dobrej cenie, bo rzeczoznawca wycenił to drożej. Wycenił dom na 180, cena zakupu była 150. No i tutaj no po prostu było to sprzedawane przez agencję, dom był nawet wystawiony za 160 na rynku. Rzeczoznawca wycenił go z automatu już drożej w momencie w takim jakim jest, bez żadnego remontu, bez niczego, także super deal, więc to tylko tak notabene po prostu, że to ogólnie się nie zdarza, zazwyczaj dlatego mówię na początku, my musimy po prostu ustalić, ile my chcemy za tą nieruchomość otrzymać, bo to my o tym decydujemy teoretycznie, bo jeżeli damy mniejszą kwotę, to rzeczoznawca też nam ją zazwyczaj zatwierdzi, bo w większości wypadków oni tej kwoty nie zmieniają, chyba że w dół. Jeżeli dla nich ten dom jest mniej warty, to oczywiście dadzą znać na wycenie, wtedy albo trzeba wynegocjować cenę w dół, albo dołożyć z własnych pieniędzy do zakupu, prawda? Natomiast w większości wypadków, no, jeżeli jest dom warty, no to po prostu tyle, ile chcemy, no to wtedy po prostu potwierdzają tą cenę rzeczoznawcy przy zakupie i zazwyczaj nie mówią, że ten dom może być warty więcej, to już potem wychodzi przy refinansowaniu, nie? Ja zauważyłem, że często tak się dzieje, bo wyceny robią agencje nieruchomości, a w tych czasach, żeby być agentem, nie potrzebujesz żadnego doświadczenia, żadnego kursów, takich certyfikatów. Tak. Możesz sobie zrobić, samemu otworzyć agencję i być agentem. Od razu, tak. I sprawdzać na zasadzie, wydaje mi się, albo gdzieś tam wpisać w Zoople czy Rightmove. Wydaje mi się, że ta cena jest taka. Już byłem kilka razy, że nieruchomość warta 200 000, a gościu mówi, no ja bym to wystawił za 130, żeby szybko sprzedać. Ja mówię, no to jakby była twoja, to mógłbyś za tyle wystawiać, ale... Jasne. Wiesz co, myślę, że tutaj sensu. problem też jest w tym, że często, jak dla mnie, no, agenci mają ten flat fee swój, nie? Więc jakby stawka się nie zmienia bez zależności od tego, za jaką cenę sprzedają. I wtedy u nas jest procent. Jest procent, tak? Tutaj jest procent, Okay. Z reguły jest procent, jeden czy tam, z reguły jest 1%, więc im zależy, żeby często sprzedać jak najwięcej. Jasne. Żeby mając tego procent czym większy od bonus kwoty, jakiś. To jest bonus, ale tak. Kwestia, że niektóre akurat mówię na podstawie tego rynku, który jest teraz, że bardzo dużo mniej nieruchomości się sprzedaje i jak mają zapotrzebowanie na przychód, to są w stanie zaniżyć znacznie cenę, żeby sprzedać kilka nieruchomości już teraz, żeby opłacić opłaty i mieć żeby biznes się kręcił po prostu, żeby biznes się kręcił, więc teraz jest dobry czas na zakup, często nawet przez agencje zaniżają te ceny, żeby szybko sprzedać i mieć jakieś tam fee z tego. Jasne. Myślę, że też jest czasami, odnośnie tej ceny sprzedaży, jest też problem z tym, że czasami ciężko jest faktycznie wycenić, za ile nieruchomość powinna zostać wyceniona, z tego względu, że nie ma żadnych danych. Masz ulice, gdzie domy się nie sprzedawały od 15 lat praktycznie i teraz jak do tego podejść, prawda? Wiadomo, że można gdzieś tam House Price Index w to wliczyć i procentowo sobie wyliczać, ile od pierwszej sprzedaży 20 lat temu ta cena rosła po tam, nie wiem, 3-4% rocznie, prawda, i to gdzieś tam skumulować, natomiast no nie jest to wiadomo jakby tam, że niekoniecznie może to być realistyczne odzwierciedlenie, ile ten dom jest wart, ale czasami też ciężko jest te nieruchomości wycenić, a wiem, że też agenci korzystają z oprogramowania, które właśnie robi im taką automatyczną wycenę dosyć często, nie, i tutaj na podstawie tej bazują, bo sam też miałem kilka takich wycen domów od siebie, z agencji, żeby sprawdzić po prostu, ile ten dom może być wart i wiem, że dosyć często przy mnie gdzieś tam w kilka minut byli w stanie ustalić, nie? I na tej podstawie już od razu mi mówili z góry, ile ten dom według nich jest wyceniony, bo tak im wyliczył ten program, a teraz dużo banków korzysta z tych automatycznych wycen. Zazwyczaj, jeżeli mamy większy depozyt, nawet na zakup, chociaż na zakup nawet na buy to leta wystarczy 25%, żeby mieć już automatyczną wycenę z banku, no i jeżeli jest na tyle oczywiście danych w systemie i system gdzieś tam czuje się, że tak powiem, z tym komfortowo według swoich wytycznych, żeby nam tą wycenę zaliczyć, wziąć pod uwagę, no to wtedy można i taką automatyczną wycenę dostać. Jest kilka banków, gdzie wiem, że jest taka spora szansa, żeby taką wycenę dostać przy zakupie, czy nawet na refinansowaniu. Częściej to się dzieje przy nieruchomościach rezydenckich, wtedy
Wtedy banki dosyć chętnie robią tą automatyczną wycenę, natomiast przy buy-to-letach jest to rzadsze, ale też się da. Pozwólcie, że na moment przerwę główny temat, ale mam dla Was kilka informacji o tym, jak możemy razem działać i rozwijać się na brytyjskim rynku nieruchomości. Po pierwsze, jeśli dysponujesz większym kapitałem i szukasz partnera do inwestycji, mamy dla Ciebie opcję joint venture, gdzie zakładamy razem spółkę. Ty robisz pożyczkę do spółki, minimum $500,000. My jako Tejza Property zajmujemy się całym procesem, od wyszukania okazji inwestycyjnej przez cały development, aż po zarządzanie najmem. Po zakończeniu projektu refinansujemy inwestycje, w pierwszej kolejności otrzymujesz z powrotem swoją pożyczkę, a następnie dzielimy się zyskami. Po drugie, oferujemy możliwości pożyczki na procent. Jeśli chcesz zainwestować swoje środki w bezpieczny sposób, możesz udzielić nam pożyczki. Kwoty od 50 000 funtów zabezpieczamy na nieruchomości, a przy mniejszych kwotach oferuję gwarancję personalną. Po trzecie, zapraszam Was do Tejza Property Network. Tworzymy społeczność dla przedsiębiorczych Polaków tutaj w Wielkiej Brytanii. Wiem, jak trudno znaleźć ludzi sukcesu, którzy chcą dzielić się wiedzą, doświadczeniem i wspólnie rozwiązywać problemy biznesowe. Będziemy organizować kameralne spotkania skupione na budowaniu realnych relacji i networkingu. I po czwarte, konsultacje 1 na 1. Jeśli myślisz o inwestycjach w UK, masz projekt do analizy albo potrzebujesz ułożyć strategię i plan działania. Podczas konsultacji pomogę Ci znaleźć najlepsze rozwiązania do Twojego celu. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie tejzaproperty.co.uk. Dzięki za uwagę, a teraz wracamy do naszego głównego tematu. Okej, no bo teraz wiesz, można, tych programów jest bardzo dużo, na przykład Property Filter, czy Searchland, czy Property Data, one gdzieś tam tą średnią pokazują, nie zawsze jest to dokładne, bo właśnie tak jak mówisz, często to zależy jaka jest okolica. Z tym, że banki w 90% korzystają z HomeTracka, a HomeTrack jest to firma, która bazuje na Zupli głównie. Okay. Więc to jest Zupla, jakby wiadomo, że zawsze ma, często ma spory rozrzut po prostu w tych wycenach, ale jeżeli jest to według tego systemu, według tych wytycznych systemu realistyczne, to ta wycena jest brana pod uwagę jak najbardziej. I da się na podstawie tego zakupić nieruchomość, zrefinansować, na podstawie tej automatycznej wyceny, to jest wszystko bazowane na Zupli, a taki jakby ten lepszy software to jest ten właśnie HomeTrack i głównie banki korzystają z tego HomeTracku, który jest zrobiony na podstawie Zupli jakby, nie? Więc na takiej zasadzie to działa. I ile kosztuje takie sprawdzenie przez HomeTrack? Wiesz co, HomeTrack, koszt tego raportu to jest bodajże chyba 60 funtów około, tam oni mają różne pakiety, to się robi głównie na firmę, nie? Żeby to sobie gdzieś tam móc zrobić, także ktoś, jeżeli chciałby sobie samemu zrobić, to może zrobić taką wycenę, wystarczy do nich napisać gdzieś tam i to jest pay as you go, tak zwany kontrakt, czyli po prostu za raport płacisz jakąś tam kwotę, chyba to było 60 funtów, jeżeli dobrze pamiętam, i wtedy możesz taki raport sobie uzyskać i na tej podstawie można jak najbardziej bazować, ale no jakby wiadomo, że to jest tylko automatyczna wycena, ona może zostać wzięta pod uwagę, nie musi, tam są wytyczne, czy to jest duże prawdopodobieństwo, czy niskie, czy jest high, medium, low, prawda, natomiast to już trochę zależy od banku i czasami bywa tak, że na przykład przy domach rezydenckich wpisuję adres nieruchomości na aplikacji i już w tym momencie mam automatyczną decyzję, czy dom jest tyle wart lub nie, na przykład. Jeśli mają dużo danych i wiedzą, że nieruchomość jest w dobrej lokalizacji, tak. w dobrym stanie, z podstawy, z ostatniego mogło być 2 lata temu jakieś tam finansowanie, gdzie była fizyczna wycena i wtedy wiedzą, że raczej przez 2 lata tam się za wiele nie wydarzyło, albo raczej poszło w górę pewnie, tak. Jest starych i nie było remontowanych przez kilkadziesiąt lat i one stoją, więc jak jest tam kilkuletnie informacje, to raczej są akceptowalne. A jeszcze chciałbym, żebyś poruszył temat Day One Remortgage. Super. To jest bardzo dobry temat. Mam właściwie świeży przykład teraz z zeszłego tygodnia. Na chwilę obecną wiem, że są 2 banki, które robią to, że tak powiem, porządnie, czyli biorą pod uwagę Day One, czyli tylko wspomnę, oczywiście jest to refinansowanie już od razu po zakupie, teoretycznie od pierwszego dnia od zakupu. Bank wtedy nie potrzebuje, żeby nieruchomość była zarejestrowana w Land Registry, tylko chce zobaczyć tą formę, że została złożona forma odnośnie rejestracji, prawda, własności nieruchomości, czy to chyba TR1 się nazywa, jak dobrze pamiętam, i to wystawia nam prawnik tuż po zakupie, w momencie, kiedy on opłaci stamp duty za nieruchomość, prawda, i wtedy to już jest jakby rejestracja gdzieś tam w procesie
tej własności, no i jakby to wystarcza i po prostu są na chwilę obecną 2 banki, które pozwalają nam refinansować i robią to dobrze, to znaczy biorą pod uwagę cenę rynkową nieruchomości, tak, bo jest troszeczkę więcej banków, które też pozwalają na takie refinansowanie, ale wtedy masz cenę zakupu plus tyle, ile wydałeś na remont, to jest według nich cena rynkowa nieruchomości, tak, czyli zakup plus remont, który też trzeba wykazać. Tutaj w tych 2 bankach już zrobiłem takie refinansowanie dla klienta, gdzie była zakupiona nieruchomość dosyć tanio, bo bodajże za 50 000 funtów. Nie było żadnego remontu zrobionego, tylko odmalowanie, żeby odświeżyć tą nieruchomość. Klient stwierdził, że nieruchomość jest warta 90 000, wycena wróciła na 70, tak? Czyli niżej niż on zakładał, natomiast zyskała na wartości od momentu zakupu 20 000 funtów ekstra, tylko dlatego, bo była kupiona w dobrej cenie i bank nie pytał o żadne potwierdzenie remontu, nic z tego typu, to była zwykła transakcja na remortgage i zrobiliśmy to po 3 miesiącach od zakupu. Czyli da się, mamy ofertę wystawioną, jest to wszystko jakby sprawdziło się, działa, więc wiadomo, jest to liczba banków ograniczona, więc sugerujemy się tylko tą wyceną, którą mamy z danego banku, nie? Więc to też nie jest idealnie, bo to zależy, jeżeli nam się trafi, że rzeczoznawca będzie miał dobry dzień i weźmie to pod uwagę, to co my chcemy z tego valuation packu i nam tą wycenę da, to super, jeżeli nie, no to będzie trzeba pewnie poczekać do tych 6 miesięcy, żeby mieć większą pulę banków dostępną, żeby móc sobie sprawdzić w innych bankach dopiero, natomiast jest możliwość, żeby taki produkt wykorzystać, żeby zrobić bardzo szybko tą wycenę i nawet nie trzeba mieć żadnego remontu wykazanego dla banku, wystarczy tak zwany ten true market value, czyli jeżeli faktycznie kupiliśmy poniżej ceny rynkowej, to jak najbardziej i też to jest jeden z tańszych banków na rynku obecnie, nie? Który robi. To jest właśnie bardzo ważny tip dla osób, które potrafią negocjować, wyszukiwać okazje inwestycyjne. Kiedyś to było bardzo popularne, głównie z bridge'em, bridge finance na jeden dzień i wtedy normalny produkt już... Albo reform bridge, prawda? Też. No, to tych kilka jest rodzajów bridge'a, gdzie to było popularne. Tak. I od jakiegoś czasu ja na przykład zauważyłem, że też pojawiły się inne metody finansowania, które już nie nazywam refinansowaniem, tylko finansowaniem dlatego, że są banki, które akceptują od razu wartość market value, a nie cenę zakupu. I przykład taki, że jeśli masz nieruchomość wartą 300 000, a ty uzgodniłeś, że możesz ją kupić za 200, to nie musisz brać finansowania pomostowego, tylko od razu godzą się zaakceptować za 300 000, że za wartość i wtedy nie musisz, no jest dużo lepiej, możesz powiększać swoje portfolio i skalować. Właśnie akurat mam taki case teraz, gdzie znalazłem 5 HMO, które ktoś już ma kilkadziesiąt lat i chce przejść na emeryturę i cena jest 30% poniżej wartości rynkowej i jesteśmy w trakcie organizacji wyceny, ale kwestia jest taka, że może właśnie nawet na desktop valuation to przejdzie na zasadzie bez depozytu, no, że tylko wiadomo tam wyceny prawnicy, no ale jeśli da radę kupić 5 domów, które tam 30 000 jeden dom zarabia rocznie, bez depozytu, no to będzie prawie darmo. Super sprawa, nie? Za darmo to uczciwa cena. Jak Daj trochę. Więc takich opcji jest fajnie i też dlatego chciałem o tym wspomnieć, no bo myślę, że warto na tym, warto zwrócić uwagę, bo często ludzie mówią, a nie mam pieniędzy, gdzieś tam mam przestój, nie mogę znaleźć finansowania, a tu czasem właśnie nie zawsze trzeba tego finansowania dużo, tylko trzeba być kreatywnym i szukać rozwiązań, spotykać się z ludźmi, którzy takie rozwiązania znajdują i wdrażają w życie, więc to też jest ważna kwestia, żeby wiedzieć, czego się szuka, żeby nie chodzić po ciemku. Trzeba mieć tą świadomość. Trzeba mieć tą świadomość, no ale też ta świadomość przychodzi z czasem. To nie jest tak, że ci puka do drzwi i chodź masz, bierz mnie, tylko musisz trochę się zainteresować i to znaleźć. Czy jeszcze jakieś właśnie tutaj z twojego punktu widzenia, co jest ważne w tej kwestii refinansowania, żebyśmy za daleko nie odbiegali od tematu, tylko skupili się na tym odcinku masterclass refinansowania, bo powiedzieliśmy trochę o przygotowaniu, później właśnie o tych down value, że są wyceny zaniżane i trzeba
czasem kilkukrotnie składać tą aplikację. Jasne. Jaki jest kolejny etap z Twojego doświadczenia? Więc tak, ustaliliśmy cenę, jaką chcemy dostać przy refinansowaniu. Wiadomo, aplikacja do banku, wszystkie dokumenty. Tutaj w zależności jak prędko chcemy to zrefinansować, czy właśnie day one, tak jak wspominałeś, czy po 6 miesiącach minimalnie w większości banków. Tutaj, tak jak mówię, też myślę, że im szybciej ten kapitał otrzymamy, tym szybciej jesteśmy w stanie zacząć działać, więc też jeżeli ktoś chce, to polecam ten day one właśnie. No i tutaj co, aplikację mamy, jest wycena. Wyceny dosyć szybko się odbywają w przeciągu kilku dni na zwykłe singulety zazwyczaj. Jeżeli HMO, no to w zależności może to trwać czasami nawet kilka tygodni, w zależności od dostępności rzeczoznawcy w okolicy. Wycena do nas wraca. W większości banków, w zależności, często tego raportu nie widzimy. Natomiast są banki, które te raporty wykazują i też one bywają różne w zależności od firmy, która ten raport wydaje. Czasami mamy comparables, czasami nie mamy. Czasami jest właśnie ten market value podany prawdziwy, czyli nawet jeżeli czyli może być na przykład większy niż my mamy złożony na aplikacji, co też rzadko się zdarza, tak jak wspominałem, więc mamy ten raport. Jeżeli aplikacja została zatwierdzona, no to wtedy dostajemy ofertę kredytową i oferta na buy-to-lety w większości banków jest ważna na 3 miesiące typowo, można ją zazwyczaj też przedłużyć. Jest teraz więcej banków, ostatnio się pojawiło, które wcześniej oferowały kredyty tylko i wyłącznie personalnie, nie na spółkę limited, albo były to banki high street, które też weszły w ten rynek buy to let, więc te banki zazwyczaj mają ofertę już od razu automatycznie na 6 miesięcy ważną, czyli tyle, ile mają na nieruchomościach rezydenckich. No i wtedy w tym czasie działamy z prawnikami. Są też produkty w bankach i tutaj też nawet na tym produkcie Day One Remortgage jest darmowy prawnik. To też jest super. Przy spółkach limited zazwyczaj to kosztuje około 1,5 tysiąca, mniej więcej plus minus, w zależności od wartości nieruchomości, od tego, czy jest freehold, czy leasehold, więc tutaj też jest to jakiś koszt dodatkowy, na przykład przy refinansowaniu, więc no tutaj już ta cała transakcja później z prawnikiem, myślę, że powinna zająć około miesiąca, półtorej. Prawnik też zamawia searche, znowu też musi wszystkie dokumenty posprawdzać, więc niekoniecznie musi to być szybki proces, aczkolwiek miałem też remortgage w 2 tygodnie po wydaniu oferty, to było przy wyjściu z bridge'a, więc dosyć szybko. Zazwyczaj przeważnie trwa to około miesiąca, półtorej, w zależności od tego, jak busy ma kancelaria, z której korzystamy. Więc tutaj tych darmowych prawników jest bardzo mało na buy-to-letach, na produktach, na nieruchomości buy to let. Zazwyczaj są to darmowi prawnicy głównie przy aplikacjach rezydenckich tylko, więc nie jest to popularny produkt na buy to lety. No i właściwie tyle. Completion, dostajemy pieniądze w ostatni dzień na konto, możemy działać dalej. Myślę, że to tak w dużym skrócie cały ten proces refinansowania, nie? Taki basic. Ja jeszcze tutaj mam takiego tipa co do searchów, że są firmy, które mają opcję searchów 24 godziny i pakiet, on tam chyba to kosztuje trochę premium, tam nie wiem, 300 funtów. 300 to chyba standardowo kosztują searche. 250. 250, 300 w zależności, ale ale oni tak. biorą 50 funtów więcej i kasują To niedużo. w ciągu 24 godzin. To super. A mają opcję właśnie tą tańszą, chyba za 250 w ciągu tygodnia. Okej, zazwyczaj miesiąc czasu się czeka, prawda? No, ja właśnie zacząłem korzystać z nich, z tych i powiem Ci, że game changer, że ostatnio właśnie tam jakąś transakcję dopiąłem i jeszcze nie miałem confirmation of sale, a tego memorandum of sale, a już miałem searche, nie? Wow. Że to Super. jest To fajne rozwiązanie. bardzo ciekawe, musisz podesłać linka. Ja tylko dodam, że przy refinansowaniu czy przy zakupie nie musimy skorzystać z prawnika, a często nawet jeżeli zmieniamy prawników, możemy te searche przenieść do kolejnej kancelarii. To są tylko dokumenty, więc można je przekazać. Także jeżeli mamy swoje upfront, tak jak Ty mówiłeś, to też moim zdaniem to też nie jest duży koszt i nawet Zaoszczędzasz dużo czasu. Nieważne, na pewno. czy nawet to jest tip nawet dla osób, które chcą sprzedać. Chcesz sprzedać nieruchomość, zależy Ci na szybkiej sprzedaży, ty poświęcasz te 250 funtów czy 300 i wysyłasz w prezencie dla osoby, która chce kupić, bo ten prezent trwa miesiąc czasu, więc jeśli zależy Ci na szybkiej sprzedaży, inwestujesz 300 funtów i zaoszczędzasz w tym czasie miesiąc. Jeśli masz drogą nieruchomość, czy potrzebujesz szybko sprzedać, no to jest duży plus, bo jeśli prawnik ma searche i jest oferta skredytowa, no to ta transakcja jest dużo szybsza i płynniejsza. Tym bardziej przy buy-to-letach, gdzie mamy ofertę ważną typowo na 3 miesiące, plus no taka standardowa transakcja zakupu w UK ogólnie trwa między
3 aż 6 miesięcy w zależności, nie? Więc tutaj ten miesiąc czasu czekania na sercze na pewno nam skróci, a wiem, że dużo prawników działa krok po kroku, czyli najpierw zamawiają te sercze, jeżeli już się zarejestrujemy, potem zamawiają sercze w międzyczasie i dopiero enquiries, czyli ten kolejny krok. Jak mają serce. Dokładnie tak, czyli krok tak. po kroku niestety, a gdybyśmy ich zaskoczyli z góry, im te sercze No. wysłali, to jest duża oszczędność czasu na pewno, nie? No ja właśnie na jednym z eventów networkingowych poznałem współwłaściciela kancelarii prawnej z Birmingham, którzy pracują z kilkudziesięcioma innymi kancelariami i właśnie na zasadzie takiej, że oni dają sercze dla innych kancelarii, organizują je priorytetowo, no ale też mają dobre układy, nie? Także też zmieniłem prawnika i na przykład korzystam od nich z kancelarii prawnej, gdzie te ceny są dużo bardziej takie marketowe, a przede wszystkim czas jest szybszy, nie? No bo już miałem transakcję, że pół roku kupowałem za gotówkę, gdzie to nigdy nie powinno się wydarzyć, ale jeśli kancelaria ma dużo z transakcji w trakcie, no to wiadomo, że Przeciągają, tak. to wszystko trwa, nie? Tak. Jeszcze mam do Ciebie pytanie tak na koniec. Z Twojego punktu widzenia największe, najbardziej kosztowne błędy, jakie popełniają inwestorzy przy refinansowaniu? Przy refinansowaniu, to myślę, że przy samym przygotowaniu to jest ten remont, który jest zrobiony na zasadzie złotych klamek, głównie, żeby dostać jak największą wycenę. Czyli łączy się to z brakiem planowania. Brak planowania, można powiedzieć, albo może często właśnie ta niewiedza, prawda, że chcemy przedobrzyć, chcemy, żeby to wyszło super, a to To się uważam, że łączy z brakiem planowania, bo jak zaplanujesz projekt i powiesz, dobra, mam, nie wiem, 20, 30, 50 tysięcy na ten remont czy na ten projekt i to musi wszystko się zmienić, to nie podchodzisz do tego jakby emocjami, bo będę mamie pokazywał ten zdjęcie, czy znajomi przyjdą odwiedzić, chcę, żeby było idealnie. To nie o to chodzi, ty nie będziesz tam mieszkał, mają się spinać liczby i to jest, myślę, że ten błąd planowania, który często jest pomijany z mojego punktu widzenia, gdzie już widziałem wiele inwestycji, wiele projektów, gdzie to się rozjechało, albo sam miałem na swoim przykładzie, gdzie ja zaplanowałem projekt, a inwestor próbował gdzieś tam wymuszać zmiany, bo to jest pierwsza inwestycja i trzeba pokazać znajomym, musi być że idealnie, ma być idealnie. A ja mówię, no nie ma być idealnie, no bo to zwiększy dużo koszt, a jest cena sufit w okolicy i jeśli chcesz płacić więcej, to wyjdzie na to, że się rozjedzie inwestycja, która już była zaplanowana wcześniej. Tak, dokładnie. Liczby już nie będą te same, prawda? No, trzeba brać to pod uwagę, bo to jest właśnie prowadzenie tego projektu, czy to są właśnie remonty grubsze, czy mniejsze, warto mieć to zaplanowane, żeby później nie zdziwić się. Jasne. No też jakbym miał jeszcze dodać do tego, jakie błędy ludzie popełniają, no to zazwyczaj to już jest, przy refinansowaniu to już jest za późno troszeczkę, można powiedzieć. To już więcej nie podratujesz, jeżeli coś było kupione za drogo, remont był przepłacony, nie ma comparables, to też jest często problematyczne. Jeżeli coś kupimy na danej ulicy i będziemy chcieli potem dostać fajną wycenę, nawet jeżeli znaleźliśmy coś na przykład do ćwierćmili, nie? W promieniu danej nieruchomości, rzeczoznawcy nie zawsze wezmą to pod uwagę. Najlepsze comparable są na danej ulicy, jest tym samym typem nieruchomości i to jest wtedy najlepsze porównanie. Jeżeli tego nie ma, to takie szukanie dookoła w okolicy tych comparable sprzedanych nieruchomości to już jest takie ryzykowne moim zdaniem i to nie zawsze się sprawdza przy wycenach, bo jeżeli nie ma nic, to jest to zawsze jakaś wytyczna, ale rzeczoznawca może tego kompletnie nie wziąć pod uwagę. Jeżeli dla rzeczoznawcy będzie to za duże ryzyko, porównanie dla banku, za duże ryzyko, żeby udzielić takiego kredytu na nieruchomość, która może nie być tyle warta, bo te porównanie jest takie nie do końca pewne, to lepiej zaniżą wycenę dla banku i żeby bank był w bezpiecznej pozycji w razie, gdyby musiał tą nieruchomość sprzedać, niż żeby tobie dali większą wycenę, żebyś miał kapitał na kolejny projekt, bo bank zawsze patrzy na swój interes, prawda? Stąd też te comparables takie, wiesz, wyszukane w okolicy, niekoniecznie może się sprawdzić przy wycenie i może być duży problem przy refinansowaniu później, z tego względu, że jeżeli nie ma takiego jasnego porównania, a nie jest to taka okolica, taka typowo hot, że to jest centrum miasta, no to
rzeczoznawca może nie chcieć nam takiej wyceny dać po prostu, nie? Więc wszystko to, co robimy przed, czyli znalezienie w dobrej cenie tej okazji, żeby ona miała comparables i potem remont taki, żeby się spinał według liczb, to jest, mi się wydaje, największe 3 rzeczy, na których trzeba się skupić, żeby tego błędu nie popełnić i potem, żeby dostać taką wycenę, jaką chcemy, bez większego stresu, bez konieczności składania dużej liczby aplikacji, chociaż to też niekoniecznie może zaszkodzić. Zawsze możemy dostać większą wycenę gdzie indziej, bo to zależy już od polityki banku, dlatego myślę, że zawsze warto spróbować tak czy inaczej, ale jeżeli przygotujesz się na te 3 rzeczy, to zwiększasz znacznie swoją szansę na to, żeby dostać dobrą wycenę na pewno. Trzeba pamiętać, że też rzeczoznawca gra w zespole banku, a nie w naszym, Tak. więc on robi wycenę dla banku Tak. i gra pod ich warunki, pod ich zasady i musi się dostosować. Ogólnie jeszcze mam jedną rzecz do przekazania już tak na koniec końców. Jeśli te rozmowy są dla Was wartościowe i mają znaczenie, organizuję 18 października w Wolverhampton spotkanie networkingowe Tejza Property Network. Paweł będzie też miał swoje 5 minut na scenie, będzie, że tak powiem, miał możliwość dać Wam aktualny update z marketu finansowania, także będziecie mogli porozmawiać z Pawłem osobiście. Jeśli macie jakieś pytania na temat finansowania, to będzie możliwość wymiany kontaktów i umówienia się na konsultacje, gdzie na pewno będzie Paweł mógł Wam pomóc, czy postara się zrobić wszystko, żeby pomóc Wam rozwiązać problemy. Tak, bilety dostępne na tejzaproperty.co.uk. Aktualnie jest przedsprzedaż. W cenie biletów jest obiad w formie bufetu. Jest już trochę biletów sprzedanych. Event ogólnie będzie kameralny, zależy mi na jakości, a nie ilości, więc będzie mniej osób, ale przefiltrowanych z wynikami i koniecznie musisz tam być, jeśli chcesz rozwijać swój biznes i skalować. Dzięki za poświęcony czas. Widzimy się już w kolejnym odcinku, bo zaraz nagramy dla Was kolejny odcinek. Zobaczycie jaki. Do zobaczenia. Cześć. Pozdrawiam.